Jest 1:30 rano, wychodzimy zdobywać Mount Whitney. Już po 15 minutach zacząłem się czuć źle. Choroba wysokościowa działa. Trzeba stawać co 5 minut, żeby odsapnąć. Co ciekawe, bardzo szybko się odsapuje. Brakuje oddechu. O, proszę bardzo, śnieg. Ale przynajmniej mamy idealną pogodę. Jest cieplutko. Myślę, że jest jakieś 7 stopni. Może 5. Co i tak pozwala mi iść w podwójnej koszuli, powiedzmy, koszula i bluza. Ale przed chwilą szedłem w samej koszuli, ale się zreflektowałem. Jak robimy stopy, to gasimy światło, żeby spojrzeć sobie na gwiazdy, bo są zajebiste. Strik mi szaty opaka serca, pofotam syciu. Robi się naprawdę stromo. Nie wiem, czy cokolwiek widać. Już się poczułem lepiej. Ogólnie czułem się, jakbym wypił 3 browary. Teraz czuję się, jakbym był po jednym. Regularne przerwy, zjadłem 2 batony i regularnie piję wodę. Wyszliśmy bez żadnego tam śniadania, bo była 1:30, a przecież 5 godzin wcześniej jadłem kolację. Ale może to był właśnie błąd i dlatego byłem taki słaby. Chociaż zdecydowanie wysokość robi swoje. Trochę minimalnie głowa mi pobolewa. Takie przyćmienie mam. Ale i tak jest super, bo nie wyobrażam sobie teraz przeżywać tego wszystkiego. Na przykład w deszczu ze śniegiem i wiatrem. To by była najgorsza pogoda. Teraz mamy najlepszą pogodę, jaką można sobie wyobrazić. Jakby padał deszcz ze śniegiem, to byłoby raz, że zimno, 2, że mokro, czyli na chłód zakładasz kurtkę puchową, ale kurtka puchowa szybko przemaka i wtedy przestaje dawać izolację termiczną, więc musisz założyć kurtkę przeciwdeszczową, a wtedy nie masz wentylacji i się pocisz i wspinaczka staje się męczarnią. Jest dobrze. No idziemy. Jest mnóstwo ludzi na szlaku. Myślę, że minęło nas już około 10 osób. Myślę też, że ludzie przesadzali z tym, żeby wstawać o 1:00 i dojdziemy tam dużo szybciej. Będziemy musieli się przespać jeszcze na górze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Do zobaczenia na górze.
Nie zdążyłem na samą górę przed wschodem słońca, czyli ludzie mieli rację. Postaram się tutaj gdzieś rozłożyć aparat, żeby zrobić timelapse. Tymczasem zobaczmy, jak to wygląda. O nie. O nie, nie będzie widać słońca stąd. Czyli muszę cisnąć na górę. I to szybko. O kurde, cały jestem już spocony. Woo! I made it! Jesus. Milda woda, stryk mi szaty obok serca. Powodan syciu. Udało mi się. Myślałem, że umrę, ale udało się. She made it! Yay! Ja für Feli verrat. Mount Whitney, 4,418 meters. I made it. Highest mountain and my first 4,000 meters mountain. It's over 14,500 feet. Oh, and the sun is going out. Anyone I have. I was carrying this right here. Don't be afraid to follow your dreams. Anyhow. Milda woda, stryk mi szaty obok serca. Powodan syciu. Oczywiście gorąca czekolada, żeby się ogrzać wewnętrznie. Podoba mi się. Jest fajnie. Right, Sally? Right. Już myślałem, że nie dam rady, nie? Pod koniec byłem cały już taki spocony i zziajany
i serce tak waliło, a najlepsze jest to, że w ogóle tego nie czułem, jakby dopiero jak się zatrzymałem na chwilkę, to czułem jak mi wali ciśnienie krwi, jak krew wali mi w uszach, w głowie, jak serce strasznie wali, ciężko. Myślałem, że dostanę zawału, tak szczerze mówiąc. Zimne powietrze, także czułem jak mi się oziębia całe gardło i płuca i w ogóle cały organizm, ale jednocześnie byłem spocony. Później już na koniec zaczął wiać wiatr, to jeszcze było zimno, bo ta kurtka była taka, wiecie, mokrawa. 3,5 godziny szliśmy tutaj, od 1:30 do 5:00 ja szedłem. I muszę powiedzieć, że to było zupełnie co innego, jak się ma taki cel, żeby na przykład właśnie wejść na szczyt przed wschodem słońca, to naprawdę motywacja tak skacze, że nie myśli się o niczym w ogóle innym i zupełnie inny ten hiking jest niż w takim dniu powszednim, gdzie po prostu się idzie i koniec. Tutaj byłem maksymalnie skupiony na celu. Żadne myśli nie zaprzątają mojej głowy, tylko po prostu skupiałem się na każdym kolejnym kamieniu, żeby nie złamać sobie nogi i skakałem jak górska kozica po tych kamieniach, żeby tu jak najszybciej dotrzeć. No i tu jeszcze takie pytanie do Enlightened Equipment, do producenta tego quilta. Dlaczego umieścili ten ściągacz na środku i on zawsze siedzi ci na twarzy? Wymyśliłem, że może być dla dzieci takie do ssania. Dziękuję. A 2 albo 3 dni temu byliśmy tam, Lone Pine, i na tamtej drodze łapaliśmy stopa.
Nie mogliśmy tego widzieć w nocy, ale teraz widać widoki z tej strony i Guitar Lake. Prawie możemy zobaczyć stąd nasz namiot, w którym zostawiliśmy prawie cały dobytek, no połowę dobytku. Będzie wielka próba mojego zaufania do ludzi. Zobaczymy, czy wszystko będzie na miejscu. Mam nadzieję, bo jest tam na przykład mój śpiwór. I tam obozujemy właśnie. Jak wiecie z odcinku o Aquadulce, nie podobał mi się nocny hiking, ale tutaj to wejście nocne pod górę to było coś magicznego, naprawdę. Gdybym jeszcze tylko nie musiał się spieszyć na ten wschód słońca, to naprawdę no super przeżycie. I tak było super, polecam naprawdę. Pamiętam, że 2 lata temu bałem się wejść na Babią Górę, żeby zobaczyć wschód słońca, bo straszyli, że będzie właśnie zimno, że może być poniżej zera i tak dalej. We wrześniu to było. Fakt, że wtedy nie miałem jeszcze śpiworów i innego sprzętu, ale teraz już wiem, że na pewno zrobię to jeszcze nie raz. Niesamowity widok, coś wspaniałego. Myślę, że tutaj dzięki temu, że jest takie specyficzne powietrze w Kalifornii, szczególnie tutaj w tej wschodniej części Kalifornii, gdzie mamy te wszystkie pustynne krajobrazy, pustynię Mojave, tą Dolinę Owens. Ona też jest całkiem pustynna. Przez to wznosi się w powietrzu pył. I ten wschód słońca był taki... No, ja czegoś takiego nie widziałem jeszcze i no, cieszę się, że coś takiego widziałem. To światło słoneczne się jakoś w taki specyficzny sposób rozbijało w tym powietrzu pustynnym, w tym zapylonym powietrzu. Jest dopiero 10 rano, a my już tyle zrobiliśmy dzisiejszego dnia, że naprawdę teraz jak sobie myślę, że idę tą samą drogą, którą wchodziłem, to wydaje mi się to po prostu tak dawno i jakby to był w ogóle jakiś sen. Tak jeszcze a propos mojego samopoczucia podczas wchodzenia. Na początku myślę, że to było gdzieś po 15 minutach. Źle się poczułem i myślałem, że to jest właśnie ta choroba wysokościowa, ale wydaje mi się, z jednej strony mogło tak być, bo zawroty głowy i tak dalej, także objawy się zgadzają, ale z drugiej strony ja spałem na tej wysokości praktycznie, tak, bo to było, no mówię, no niedużo żeśmy tam weszli, zanim zaczęło mnie boleć, zanim zacząłem się źle czuć, a później, kiedy już nabraliśmy trochę wysokości, to było trochę lepiej, a jak już byłem na szczycie, to też było dziwnie, tak jakbym po jednym piwie był, ale no już jakoś w miarę normalnie i teraz sobie pomyślałem, że to mogło być po prostu spowodowane tym, że spaliśmy tylko te 4 godziny. No dobra, ciężki to dzień to nie był, no ale spaliśmy tylko 4 godziny i najważniejsze, nie zjadłem śniadania rano. Fakt, że jadłem kolację te 5 do 6 godzin przed wyruszeniem, no ale to jednak zabrakło chyba tej energii dostępnej z wątroby, tej natychmiastowej. No i przez to tutaj też się mogą zgadzać objawy, zawroty głowy, takie właśnie przyćmienie i gorsze samopoczucie, trochę takich też jakby nudności momentami, także objawy też się zgadzają. Myślę, że to przez to, bo jak zacząłem później już zjadać batoniki, to właśnie się robiło coraz wyżej, ale coraz lepiej, więc nie wiem, ciężko ocenić. Ogólnie jestem mega z siebie dumny, z nas obydwojga. Udało nam się. W pewnym momencie już myślałem, że naprawdę zawrócę, bo źle się czułem. Fuck. That's so bad. Kąpaliśmy się w jeziorze i Sally się przewróciła.
i uderzyła się nogą o kamień i takiej noga spuchła, że szok. A tymczasem w namiocie wszystko jest. Burdel niesamowity, ale wszystko jest. Także zawiodłem się. Można narzekać, że wszystko boli i tak dalej, ale zobaczcie tylko jaki mam widoczek z namiotu. Jakie drzewa, kikuty, grube pnie i zero gałęzi praktycznie. It's funny how they are growing. Ale mnie komary dzisiaj pogryzły, Matko Bosko. Przy rozbijaniu kampa, bo przy rzeczce rozbiliśmy się, dlatego patrzcie co się dzieje. I pomyśleć, że niektórzy śpią bez namiotu. It's a triple pussy tree. You see that? Yep. Woo! Try making a good composition with the lake or with the mountains there. But what do you mean good composition? Like, how do I do that? I forgot. Like, I'm in 1/3 yeah. Okay. and the rest is the background. Yeah.